I jak sobie pomyślę właśnie, jak to dzięki temu powolnemu wychodzeniu z szafy to moje życie i moje myślenie się zmieniło, to jest dla mnie samego zaskakujące. Nie mówiłam nigdy prawdy głośno, ponieważ wiedziałam, że albo jesteś nauczycielką, albo lesbijką w Polsce. Nikt z nas nie dowiaduje się w szkole o gejach i lesbijkach, nikt z nas, chyba że w bardzo negatywnym świetle. Ja sobie nie pozwalam na to, żeby mnie otaczano homofobią. Nie. W którymś momencie doszłam do takiego punktu, że już chciałam po prostu ludziom mówić, że jestem z Alą. Nawet nie to, że jestem lesbijką, tylko że jestem z Alą i że Ala to jest moja dziewczyna, nie żadna koleżanka, nic takiego. Polska coraz bardziej zbliża się do takiej wizji prawdziwego, tolerancyjnego kraju. Każda osoba, która się definiuje jako heteroseksualna, powinna spróbować być w związku homoseksualnym, żeby przekonać się, czy faktycznie to jest to. Ślubu humanistycznego nie chcemy brać, bo nie jesteśmy zwolenniczkami rozwiązań połowicznych. Tak. W Polsce żyje 40 milionów ludzi. No, oznacza to, że przynajmniej 2 miliony wśród tego to są geje i lesbijki. No i straszna sensacja, ach, Raczek jest gejem. Nazywam się Marta Konarzewska. W Gazecie Wyborczej napisałam te słynne słowa: jestem nauczycielką, jestem lesbijką. Wyraziłam głośno swoją opinię na temat homofobii, która może pojawić się w szkole, że już mimo całej tej mojej miłości do zawodu, mimo mojej przyjaźni z uczniami, uczennicami, po prostu muszę zrobić coś, żeby zaprzestać. Jednocześnie coś takiego, co nie będzie tylko moje prywatne, tylko coś, co jakby wpłynie na jakiś taki środowiskowy odbiór. Próbuję pisać artykuł do Gazety Wyborczej na temat tego ślubu. Jest absolutnie queerowa, nienormatywna, niepolska atmosfera i jest to super. Dziewczyny les mówią, że są zazdrosne, ale w taki fajny sposób. Strasznie by chciały też tak móc sobie wziąć ślub, tak? W takiej oficjalnej, formalnej atmosferze dzieje się coś, co zupełnie wykracza poza granicę takiego podstawowego pojmowania tego, czym jest ślub. I to jest strasznie fajne, że tu jestem. Dla takiej przeciętnej osoby, która nic nie wie, to są oni, a tak naprawdę to są one, bo to są dwie dziewczyny z różnych powodów. Greta identyfikuje się jako lesbijka. Jest bardzo nietypową lesbijką w tym momencie, dlatego że zakochała się w kimś, kto biologiczną płeć ma męską, ale ona zakochała się w kobiecej stronie Ani i to jest właśnie nietypowe bardzo. I nietypowe jest też to, że ta osoba, która weźmie tutaj ślub jako Jan, jest tak naprawdę Anią i bardzo afirmuje to, że jest Anią i większość osób, która tu przyszła, ma tego świadomość i te osoby, które tu przyszły po prostu na ślub dwóch dziewczyn. Witam wszystkich tu obecnych, których pragnę powołać jako świadków obrzędu zawarcia związku małżeńskiego. Kobieta i mężczyzna wyrażają swoją wolę jego zawarcia przed burmistrzem miasta. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński Panem Janem Puchała z panią Anną Janem Puchała i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Uroczyście oświadczam, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem. My bardzo czujemy, że to jest nasz wszystkich święto i wszystkie jesteśmy właśnie tutaj i wszyscy wzruszone i wzruszeni i czujemy, że to jest bardzo ważne, co się stało. Być może część rodziny była zdziwiona, ponieważ nie wiedzieli, o co chodzi, ale w tym wszystkim chodzi o to, czego wiele osób być może nie rozumie, ale ten ślub był po to, żebyśmy zrozumieli. No, totalny odjazd. Takich ślubów jest chyba mało w Polsce. Myślę, że jednak wiele osób
bez względu na ich orientację i upodobania, wstydziłoby się wobec własnej rodziny zaprosić takie mnóstwo towarzystwa. Jak tutaj ktoś ładnie powiedział, aż pan burmistrz był zdziwiony, że tylu zboczeńców naraz w jednym miejscu? Piękny, pięknie w ogóle, no tyle atrakcji, tyle różnych niespodzianek. Przepiękna uroczystość, przepiękna. Wspaniały. Wspaniały, niepowtarzalny. Niepowtarzalny. Bardzo ładny. Bardzo mi się podobał. Dziękuję, bardzo miło było. Dziękuję. Jestem uczniem liceum warszawskiego. Odkrywanie tego, że jestem gejem, następowało takimi fazami. Nie umiałem dokładnie scharakteryzować, co znaczy gej, co znaczy lesbijka i tak dalej. Zastanawiałem się, czy to jest normalne. Zacząłem czytać na ten temat. Jestem z Warszawy, z dużego miasta, gdzie większość ludzi jest anonimowych. Jestem młody i może dlatego jestem tak odważny i taki zdeterminowany, żeby zmienić polskie realia. W szkole byłem jedynym wyautowanym gejem. Raz w szkole, pod szkołą dostałem zęby. Do tej pory mam nadkruszony jeden ząb przez to. No ale generalnie to był jeden taki incydent. Ci chłopcy prosili mnie o to, abym wycofał zgłoszenie z prokuratury. Jak wycofałem, to już później było bardzo, bardzo okej. Już nikt nic złego nie mówił. Po pewnym czasie dowiedziała się o tym moja mama. Wyglądało to dość komicznie, bo ja jej mówiłem, tak mamo, jestem gejem, na co ona odpowiadała, a ty sobie żartujesz, co ty gadasz w ogóle. No ale w końcu uwierzyła. No i przyjęła to zaskakująco spokojnie, dlatego, bo nie było ani żadnych kłótni, ani żadnych awantur, ani żadnego wyganiania z domu. Chodziłam jeszcze do szkoły, do liceum, czy wcześniej do gimnazjum. I rozmawiałam z koleżankami, mówiłam, że ta dziewczyna jest taka fajna, zobaczcie, jak ona mi się podoba. To one mówiły, Ola, przejdzie ci, zobaczysz. Myślę, że osoby, które jeszcze nie wyszły z tak zwanej szafy, powinny pierw wyjść z szafy przed sobą. Oczywiście to jest bardzo trudny proces, u mnie to też trwało. Ciężko było mi siąść sobie przed lustrem i powiedzieć, tak, jestem lesbijką, jest mi z tym dobrze. Teraz mogę oczywiście powiedzieć, tak, jestem lesbijką, jest mi z tym dobrze i życzę wszystkim osobom, żeby przeszły ten etap samookreślenia i coming outu możliwie bezboleśnie. W tym momencie możemy stworzyć środowisko i szczęśliwe życie. Nazywam się Agata Haber, mam 20 lat. Studiuję psychologię, ale zajmuję się też aktywizmem społecznym na rzecz osób LGBTQ i pracuję w kampanii przeciw homofobii. Wychowałam się w Tomaszowie Mazowieckim, to jest takie średniej wielkości miasto, około 70 000. Ja osoby homoseksualne z mojego miasteczka poznałam dopiero jak się przyprowadziłam do Warszawy. Przestawiać, że jak sobie nakładasz krem na twarz, to potem sobie powinnaś go zatrzeć w włosy. Ja sobie nawet nie nakładam kremu na twarz. Tylko w twoim wieku trzeba zacząć niż z paszczką. Jedziemy do Tomaszowa, tak? Tak, tak. Co myślimy o tym wywiadzie? Ja nie wiem, znaczy no generalnie fajny pomysł. Wywiad jest fajnym pomysłem. No. Jak się wiedzie życie lesbijek po wyjeździe z Tomaszowa? Lepiej, gorzej. Ale gdzie my zaparkujemy na placu Kościuszki? No, nie sądzę, żeby wchodziła w jakieś bardzo, bardzo głębokie, osobiste tematy. Nasze stosunki z mamusią i tatusiem. Ale mogę powiedzieć o moich stosunkach z mamusią i tatusiem. Z mamusią bardzo dobry, z tatusiem wcale. Nie czytałam nigdy żadnego artykułu Agnieszki. Ja też nie, ja czytałam tylko ten jeden właśnie. Tak czy inaczej, nawet jeżeli zrobimy ten artykuł, to przecież nie będzie ani mój pierwszy, ani mój ostatni coming out. Ale każdy następny jest łatwiejszy. Najgorszy jest ten pierwszy. No ja wiem. To jest nasz prezydent miasta. Tak, właśnie. O, pan prezydent miasta się chyba przygląda, ale ja nie jestem pewna. Musimy sprawdzić na internecie. O, boskie.
Słuchajcie, no to co? Byście się zgodziły na taki artykuł o was? Zasadniczo. Nauczyciele byliby się dowiedzieli, co porabiają teraz ich uczennice, były babcia. To był troszeczkę inny wątek, tak? Ciekawe, to by rozwiązało dużo problemów życiowych. No, dziewczynki. Może do świątecznego numeru, bo to taki jest numer zawsze, który się dobrze sprzedaje, czyta. Żebyś wyjęła potem. W gimnazjum pojechałam na obóz konny i właśnie tam była taka instruktorka, bardzo fajna instruktorka. Sorry, no. Nic nie mówię. No i wtedy zaczęłam podejrzewać, ale potem tam, no podobały mi się dziewczyny, ale też przeczytałam w jakiejś tam książce, że to jest normalne w moim wieku, że jak się dojrzewa, to jest też zainteresowanie tą samą płcią. No i potem przyjechałam na studia do Warszawy, to już tak, no coraz bardziej jestem pewna, że jestem lesbijką niż że jestem bi. No. Próbowałam też jakoś na siłę interesować się mężczyznami, bo nie akceptowałam tego do końca w sobie. No ale nie wiem, w którymś momencie do mnie dotarło, że dziewczyny to jest moja liga, to wszystko. No, nigdy nie wiedziałam o tej instruktorce. Ej, opowiadałam ci o tym. Ludzie się patrzą, to jest fakt. Patrzą różnie, patrzą z dezaprobatą, patrzą z zaintrygowaniem, nie wiem. Nie krępuję się z tym, żeby się całować chociażby w autobusie albo na ulicy, bo nie. Myjesz mi głowę. Ale ty, od kiedy cię znam, to nie miałeś problemu z tym, że jesteś gejem, nie? No właśnie. Po co mieć problem z tym powiedz? Od razu mi daj swój numer telefonu. Od razu? Nie. Byłem jeszcze wtedy młody i piękny i chłopcy mi dawali swoje numery telefonu. Dzisiaj mi tylko pozostało to ostatnie. O, ja ci podpuszczam, a ty taki grzeczny jesteś. Dobra. Już? Teraz nawet mój mąż przychodzi tutaj, inni moi znajomi. Dzisiaj będę królową nocy w Toro. Z kim ja się zadaję? Ja pamiętam, kiedy zaczynałem to odkrywać, to myślałem, kurczę, jestem jakiś dziwny, jestem inny, jestem chory, jestem zboczony. I zacząłem szukać, no i dowiedziałem się tego, co przypuszczałem, że jestem zboczony, że jestem chory, bo encyklopedie, książki medyczne, do których wtedy dotarłem, to były lata 80., początek lat 90., wskazywały, że jestem zboczeńcem, bo my się rodzimy, wychowujemy takimi homofobkami małymi. Każdy z nas jest homofobem i też geje i lesbijki i przejście tego jest bardzo trudne. Na ulicy najczęściej udaję, że jestem heteroseksualny i mój partner, z którym jestem od wielu lat, nie mogę go złapać na ulicy za rękę, bo a nuż znajdzie się ktoś, kto będzie chciał palnąć w łeb i przywołać do porządku i powiedzieć, przypomnieć, że żyję jednak w tym heteromatrixie i że moje prawa są gorsze niż prawa większości heteroseksualnej. Kilka tygodni temu zdarzył się nieprzyjemny incydent. Dwóch chłopaków przytulało się na metrze Wiranowska i zostali wyproszeni przez władze metra za tak zwane nieobyczajne zachowanie. I dzisiaj mamy taki mały, prywatny protest. W zależności od tego, jak ktoś się czuje komfortowo, będzie nas się przytulać albo całować, okazywać sobie czułość w parach jedno- czy dwupłciowych. Można być większych grupach. KPH zorganizowało tą akcję, żeby właśnie pokazać, że miłość jest piękna, nieważne czy homo, czy hetero, czy nawet nie wiadomo jaka. Wsparcie wśród ludzi jest ogromne, widzą potrzeby, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w realu.
Nazywam się Maciej Nowak, jestem dziennikarzem, animatorem kultury, obecnie dyrektorem Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ja chyba nie miałem coming outu takiego wydarzenia jednoznacznego. Ja się po początkowym i naturalnym takim spłoszeniu moją seksualnością, która nie odpowiadała temu, co czytałem w gazetach, o seksualności, którą znałem z książek czy z relacji starszych kolegów, gdy się zorientowałem, że interesują mnie faceci. Stopniowo się z tym godziłem i przełamywałem rozmaite bariery. Bycie gejem, czy bycie pedałem w Polsce, to jest zakwestionowanie tego strasznie mocnego, konserwatywnego, katolickiego dyskursu, w którym my żyjemy tutaj. Będąc osobą absolutnie otwartą i ja myślę, że nie ma osoby, która mnie zna i która nie wie o tym, nie wiedziała o tym, że jestem homoseksualny, to z moimi rodzicami nigdy o tym nie rozmawiałem. Ja myślę, że nawet nie mamy języka do rozmowy. Na początku lat 2000 odbywała się jakaś taka akcja promocji krwiodawstwa, która polegała na tym, że osoby jakoś kojarzone medialnie zapraszano na taki pokaz pobierania krwi, tam dziennikarze, były telewizje, no i znane osoby oddawały krew. I mnie umówiono na taką właśnie sesję i gdy się już przygotowywałem do wyjścia na to spotkanie, nagle zadzwonił telefon i osoba, która mnie umawiała, która pośredniczyła, mówi: nie przychodź, bo się okazało, że od pedałów krwi nie biorą. No i mnie po prostu krew zalała. I teraz dzisiaj chciałabym, żebyśmy obejrzeli sobie film pod tytułem Portret Doriana Greya. I zanim go obejrzymy, to ja wam przeczytam fragment, ponieważ film jest kiepski. I chciałabym, żebyśmy obejrzeli go po to, żeby zobaczyć, co tam jest kiepskiego. Tak? Po środku pokoju, na pionowo ustawionych sztalugach, stał naturalnych rozmiarów portret młodego człowieka niezwykłej piękności, a w pewnej odległości od obrazu siedział sam artysta Bazyli Hallward. A teraz cofnijmy się jeszcze chwilę i powiedzmy, co w ogóle powiedział Michel Foucault. Heteroseksualizm powstaje jako antyteza do homoseksualizmu. Nie więcej. W sensie, że najpierw trzeba określić, co jest nienormalne i z tego bierzemy normę, tak? Dlatego najpierw było określenie homoseksualizm, dopiero jako zaprzeczenie homoseksualizmu jest heteroseksualizm tak przyjęty za normę. Tak, czyli została stworzona norma i brak normy. I teraz jeszcze wam przeczytam tylko jeden fragment i też chciałabym, żebyście zauważyli, czy takie niuanse w tym filmie udało się uchwycić. Jestem pewna, że nie jestem jedyną nauczycielką lesbijką, ale jestem jedyną wypowiedzianą nauczycielką lesbijką. Ludziom się wydaje, że homofobia jest tylko tam, gdzie biją geja w ciemnej ulicy, a prawda jest taka, że homofobia zaczyna się tam, gdzie czujesz, że nie możesz mówić o tym, kim jesteś. W moim liceum właściwie wszyscy wiedzieli od początku, to znaczy ja tego nie ukrywałem. Pamiętam taki przypadek, jak całą szkołę, nawet moją kurtkę w szatni obkleili tym znaczkiem zakaz pedałowania. Nie, że się bałem ci powiedzieć, ale tak... Powiedziałeś, że się zakochałeś. Tak. Nie? Ja mówię, świetnie, Kuba, super, no to rewelacja. A ja tak mówię, ale wiesz, to nie jest dziewczyna. A ja miałam taki moment zdziwienia i mówię, a to też świetnie, super, rewelacja. A tatę zatkało, nie? Tata miał problem z tym. Tak. Ale go przekonałam, że po prostu, no, że nie ma innego wyjścia, po prostu tak jest i trzeba to zaakceptować. I ja mu powiedziałam, ty się lepiej przyzwyczaj do tego tematu, bo może się na przykład okazać, że cała trójka jest gejami, co wtedy?
No i wtedy on się roześmiał i chyba, nie wiem, puściłam mu. Ja myślę, że dlatego właśnie są potrzebne coming outy. Trzeba się autować i o tym mówić, bo to jest tak naprawdę jedyny sposób realnej zmiany, nie? Żeby coś ruszyło do przodu, bo... No bo tak jak mówisz, jak się zamkniesz w szafie, no to... Też naukowo badaniami jest potwierdzone, że ludzie, którzy znają bezpośrednio jakiegoś geja, jakąś lesbijkę, osobę biseksualną, są właśnie bardziej świadomi, są bardziej otwarci. Zmiana sposobu myślenia w społeczeństwie, naszym społeczeństwie tak, nie wiem, konserwatywnym, no to jest dla mnie, nie wiem, czy to kiedyś się wydarzy za twojego życia, także w każdym razie, tak jak ci powiedziałam, no, od nas na pewno będziesz miał ode mnie na pewno każde wsparcie w każdym momencie swojego życia w tym temacie i tak jest po prostu. Kogoś to jesteś kochany chłopak po prostu. Wiesz, nie? No, dobrze, wiesz. Marsz Równości jest kontrowersyjny i wtedy się o tym mówi, ale marsz to jest jakby tylko taki sygnał. Idziemy Oławską, później skręcamy w Kazimierza Wielkiego, ulica Widok jest dosyć wąska, koło Opery i zatrzymujemy się przy Chrobrym. Okej. Dobra. Wypierdalać stąd! Wszyscy tu kochane ustawy! Okrążka partnerzy! Kochane ustawy! Okrążka partnerzy! Kochane ustawy! Balony, które to mamy. Na raz, dwa, trzy! Puszczamy! Myślę, że dopiero na pierwszym roku studiów w szkole teatralnej zorientowałem się, że być może ja po prostu jestem homoseksualistą. I nie miałem nigdy, ani przez sekundę poczucia winy z tego powodu. Trzeba sobie uświadomić, że po pierwsze w tym nie ma nic złego, po drugie nauczyć się czerpać siłę ze swojej inności. Tak, no przecież jak przy... Co to? Krem nawilżający. Nie używałeś tego, no nie? Znowu. Kupiłam specjalnie. Musisz mi SMS-a przysłać. Użyj. Ale w samochodzie położyć. Tak, Czy... ale przyjechałem taksówką. Rozmowa trwa 11-12 minut, jest nagrywana live on tape, nie montujemy jej. Tak jak... No. Witam Państwa i zapraszam na kolejny program. Moim gościem jest Maciej Zakliczyński. Pierwsze pytanie musi być takie. Czy John Travolta jest dobrym tancerzem? Albo był dobrym tancerzem? W moim przypadku nie było takiego oczywistego coming outu. Ja nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby się z tego tłumaczyć. Cóż tutaj jest w tłumaczeniu się? No, tłumaczenie to polega na tym, że ty próbujesz ludziom, przepraszasz za to, że jesteś jaki jesteś. A tutaj po prostu jakby odsłaniasz siebie, mówisz jaki jesteś człowiekiem, nie przepraszasz za to. Ja tego nie nazywałem w taki sposób, tylko po prostu żyłem tak jak chciałem, robiłem to, co chciałem robić. Uważaj, że rodzicom nic do tego. Tak.
U mnie ta sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Ja nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, że jestem gejem. Nawet kiedy miałem kilka lat, to pamiętam, że zakochałem się w Janku z Czterech Pancernych. Miałem wtedy 3 lata, udawałem, że chodzę z nim za rękę. Kiedy mama mnie pytała, dlaczego ja rękę trzymam wyciągniętą w bok, mówiłem, bo idę za rękę z Jankiem. To musi być osobista decyzja każdego człowieka i każdy ma prawo do swojego życia i do zdecydowania, jakim nurtem się ona potoczy. To jest droga, którą polscy geje muszą przejść, to znaczy zaakceptować sami siebie i fakt tego, że bycie gejem nie jest niczym złym. Tak naprawdę już coming out jako taki nie będzie niezbędny, bo po prostu będzie zatraktowane jako naturalna sprawa, jedna z form życia i dążenia do spełnienia i miłości w życiu. Jakoś tak doszedłeś do takiego, myślę, punktu w życiu zawodowym, kiedy pewne rzeczy się pozamykały i zaczęły się nowe rzeczy. Ja go zapytałem, czy on by chciał do tej książki napisać przedmowę. Okazało się, że w tej przedmowie zakończył ją informacją na temat naszego związku i w ten sposób ten coming out Tomka się odbył. I zadzwonił do mnie dziennikarz chyba właśnie z Faktu, czy ja to dla nich potwierdzę. No ja powiedziałem, no oczywiście, no napisane jest w książce, to jak mógłbym tego nie potwierdzić? Zobaczyłem, że pod wywiadem ze mną są wypowiedzi różnych znanych osób, celebrytów, polityków. Co oni myślą o mnie, Tomaszu Raczku, że ja jestem gejem i że powiedziałem, że jestem gejem. Strasznie mnie to rozśmieszyło, ale też pomyślałem sobie, no dobra, no. Fakt jest faktem. Niech sobie rozklejają to na kioskach ruchu. I poszło. Nagle się okazało, że w tym kraju homofobii może nie być, bo ani Tomka, ani mnie, ani nas jako pary żaden przejaw homofobii nie dotknął po tym coming outie. Wręcz przeciwnie, my zostaliśmy jako para nominowani w plebiscycie tygodnika Gala jako najpiękniejsza para zdaniem czytelników Gali. Dla polskich gejów również taka sytuacja jest czymś, co im dodaje siły i dodaje im gdzieś wiary w siebie, ale co najdziwniejsze potem, co już w ogóle jakby się przestało nam mieścić w głowie, my nie tylko byliśmy nominowani, ale również wygraliśmy ten plebiscyt. Tradycja, wolność i co tam mamy jeszcze napisane? Tradycja, rodzina, własność? Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby zaprotestować przeciwko paradzie homoseksualistów w Warszawie. Celem parad homoseksualistów jest promowanie dewiacji i demoralizujących zachowań oraz walka z małżeństwem i rodziną. Około 30% wszystkich przypadków molestowań seksualnych nieletnich powodują homoseksualiści. U homoseksualistów obserwuje się bardzo wysokie wskaźniki infekcji przenoszonych drogą płciową, takich jak HIV, które stanowią ogromne obciążenie dla służby zdrowia. Na paradzie różne rzeczy się dzieją, wiemy co na nich się odbywa, po prostu to jest zgorszenie dla narodu. Ja nie chciałbym się wypowiadać tutaj aż tak poważnie. Tłum roznegliżowanych mężczyzn, kobiet, które, że tak powiem, różne rzeczy wyprawiają, które powinny nie mieć miejsca w ogóle. Tak więc proszę mi wybaczyć, że nie będę chciał o tym nawet opowiadać. Pederaści stanowią w Kanadzie 70%, a w Niemczech 60% wszystkich chorych. Średnia długość życia aktywnych homoseksualistów wynosi około 40 lat. Jest to właśnie garść faktów na temat tego bardzo niebezpiecznego ruchu, który no niestety będziemy mieli nieprzyjemność oglądać na naszych ulicach. Wiele lat spędziłem w ukryciu. Ukrywałem się jako gej, nie mówiłem o tym nikomu i nie sądziłem, nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, że kiedykolwiek będę publicznie wyautowanym gejem, jak to się mówi. Mój proces jakby wychodzenia z szafy trwał kilka lat, był powolny, był dosyć trudny, ale w sumie bardzo szczęśliwy. Zacząłem szukać już nie tylko faceta do seksu, ale również faceta do związku, bo zdałem sobie sprawę, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Na początku nie przychodziło mi to do głowy. Ważny był również coming out w pracy. W kilku moich pierwszych pracach w ogóle oczywistym było dla mnie, że będę w szafie, będę się ukrywał i będę odgrywał taką rolę właściwie heteroseksualisty, gościa, który może nawet i opowiedzieć kawał o pedałach. Cześć Iga. Dzień dobry. Cześć. O czym rozmawiacie? No zgadnij. Jak się wyautowałem rodzicom, to miałem 31 lat. Wolność, w ogóle zupełnie inne życie. Zupełnie inne życie. Ja pamiętam, że jak miałem 20-21 lat,
to moim problemem było nie tylko, że ja jestem gejem, ale moim głównym problemem było to, że ja jestem prawiczkiem, jak miałem 20 lat. I mi w ogóle do głowy nie przychodziło, że ja będę miał w życiu seks z facetami, mimo że oczywiście oni mnie podniecali. Główny akt dyskryminacji, homofobii to robiłem sam na sobie, ukrywając, prawda? Ukrywając mój homoseksualizm, a ukrywałem go dlatego, że wiedziałem, że on jest nieakceptowany przez otoczenie. Mam wrażenie, że heterycy mają taką barierę, że heteryk by sobie z tobą nie pogadał o dziewczynach. Ja pamiętam, że ja miałam takich znajomych, przyjaciół, czy na studiach, czy w liceum, że facetów hetero, gdzie gadaliśmy o dziewczynach. Albo jeszcze jest fajne pytanie, czy istnieje męska przyjaźń między gejami i czy istnieje przyjaźń kobieca między lesbijkami? Nie. Tylko się pierdolimy. Na początku to jest taka, powiedzmy, samotność i zdziwienie, że no, jak to jest możliwe, że ja jestem taka, wszyscy są inni. Bardziej się starałam identyfikować z biseksualnością, no ale jakoś tak później, około 16 roku życia to przyszło. Zrozumiałam, że jednak faceci mnie w ogóle nie pociągają i to nie jest biseksualność. Moja mama, jak się dowiedziała, była bardzo zawiedziona, smutna przede wszystkim. Doszukiwała się swoich błędów oczywiście. Myślę, że przepłakała kilka dobrych nocy. No ale teraz już jest 1,5 roku później, prawie 2 lata, więc się przyzwyczaja do tej myśli powoli. Mam starszego brata. On to przyjął znacznie gorzej. To było dla niego bardzo ciężkie i do dzisiaj się z tym nie pogodził. Nie reaguje przyjaźnie, powiedzmy. Tak. Wiesz co, no właśnie teraz byłam, jak wiesz, w Berlinie. Mieszkałam w tej komunie takiej... z lesbijkami, wyobraź sobie, same lesbijki. Tutaj może. No, dobra. Nie starczy. O, cudownie. Umówimy się w Berlinie, wszystko miało być dobrze i... Tak, niestety się rozstałyśmy, no. I to nie jest łatwe, no bo to jest świeża sprawa, ale... Nikogo nie znalazłam, nie jestem tak kochliwa, jak może pomyślałeś. Szkoda. Szkoda. I to z dnia na dzień po prostu. Z dnia na dzień, no. I myślałeś, że będzie pięknie i... Tak myślałam, no. Jest mi przykro, jestem zraniona. No. Rozumiem. Chociaż no ja widzę, że jest strasznie ciężko poznać mi kobietę, która będzie odpowiadała moim oczekiwaniom. Ale ty jesteś raczej facet czy kobieta? Boże, Michał, co tekst w ogóle? Nie ma czegoś takiego jak... No właśnie, nie ma takiego No czegoś. właśnie. A pytanie mi ostatnio w ogóle. Kto cię pytał To o już takie się coś? zdziwiłem sam. Dla ludzi, jeżeli myślą o lesbijkach, to często myślą o seksie i wtedy zastanawiają się, jak to wygląda. Że no... No to jest że bardzo niedojrzałe. Z filmów pornograficznych to po prostu głupie wyobrażenia. Nasze życie się nie ogranicza do seksu, a ja miałam wrażenie, że dla wielu osób to jest właśnie ograniczenie, że to się tylko zjednuje do seksu, jeżeli chodzi o lesbijki i gejów. Może teraz przyjdę jakieś fajne... No właśnie o tym pomyślałam, że może na studiach będą nowe jakieś fajne osoby, żeby poznać. Jakieś lesbijki widziałeś? Nie. Nazywam się Maciek Kraśniewski, mam 22 lata. Urodziłem się we Wrocławiu, teraz mieszkam w Warszawie. Na pewnych pozycjach, czy w pewnych zawodach, nie wiem, artystycznych, czy związanych z modą, czy z teatrem można się już wołtować. Na pozycji, nie wiem, prezentera wiadomości kanału telewizji publicznej, czy popularnego piosenkarza uwielbianego przez 40-letnie gospodynie domowe, coming out nie jest możliwy. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, gdzie do kościoła chodzi mniej niż połowa mieszkańców tego miasta. To bardzo wpływa na ogólny poziom tolerancji mieszkańców Warszawy. Po prostu to może nie jest to, że oni są tak szczególnie tolerancyjni, tylko po prostu są zabiegani i życie innych nic ich nie obchodzi. Nie jestem pewien, czy moja przyszłość związana będzie z Polską, dlatego że nie wydaje mi się, żeby życie żydowskiego geja w Polsce było takie szalenie proste. Do pewnego stopnia zależy mi, żeby mój partner, może niekoniecznie był Żydem, ale zgodził się na jakieś życie w duchu żydowskim, być może na commitment ceremony, jeśli będę w danym momencie mojego życia wystarczająco religijny, żeby na coś takiego się zdecydować. No i jeżeli będę mieć dzieci, a chyba chciałbym je mieć, to chciałbym je wychować w duchu żydowskim. Pamiętasz, jak jakieś 2 lata temu starałem ci się powiedzieć, przekazać, że jestem gejem? Ja domyśliłam się i
tak może i widziałam twoje zaniepokojenie, jak ja to przyjmę. I tak sobie pomyślałam, jak ten mój wnuk mało mnie zna. Przecież ja, która jestem tak bardzo tolerancyjna względem wszystkich ludzi, a już szczególnie jeżeli chodzi o moje dzieci, moje wnuki. Pamiętasz, że ja nie powiedziałem od razu, tylko postanowiłem wybadać grunt, prawda? Tak. Że poprosiłem cię, żebyś mi zrobiła kipę, jarmułkę, prawda? A ja Tęczową. wtedy zapytałam ciebie, czy to mają być kolory tęczy. To znaczy miałaś w takim razie świadomość, że te kolory znaczą coś więcej teraz. Miałam świadomość już wtedy, że one dla ciebie coś więcej znaczą. W tych kolorach jedna, jedyna kipa była tylko zrobiona dla ciebie. Chciałabym bardzo poznać i doczekać, żebym była na twoim ślubie. Czyli legalnym w Polsce. Legalnym w Polsce. A jakby nie był w Polsce legalny, byś się za granicę... Za granicę, wiesz, to mnie byłoby trudno już jechać. To już trzeba umieć spojrzeć prawdzie w oczy. A wiesz dobrze, że ja to potrafię. No to ja wiem, ale w takim razie jak patrzymy prawdzie w oczy, to uważasz, że takie śluby, małżeństwa jednopłciowe w Polsce zostaną w najbliższej przyszłości wprowadzone? Tak, to może trochę potrwać, ale 5-10 lat to wydaje mi się, to jest górna granica, którą ja przewiduję, że one się staną faktem. No, wiesz, czasami trzeba umieć przeciwstawić się bieżącej sytuacji. A uważasz, że walcząc w Polsce o prawa gejów i lesbijek mogę sobie zaszkodzić? No jak za bardzo, to możesz sobie zaszkodzić. A co znaczy nie za bardzo? Wiesz... Czyli się przeciwstawić się trzeba. Przeciwstawić się trzeba. Ale nie zatracić. Ale nie zatracić. Tak, to bardzo ładne słowo i dobrze pasujące do tego. Że trzeba się przeciwstawiać, ale nie zatracać się. O co chodzi w coming out? No to wiemy, chcemy wyjść z szafy, to jest taki dzień upamiętniający, jakby pokazujący to, że geje wychodzą z tej szafy i lesbijki, i osoby biseksualne, i transseksualne, aseksualne, tak, interseksualne, queerowe, tak. Mamusia się sama domyśliła, głównie dlatego, że całowałam się z dziewczyną na przystanku przed blokiem, tam gdzie mam balkon. Taki coming out, bardzo taki rzeczowy. Rzeczowy. Jest w porządku. Jestem wyautowana przed całym światem, co jest czasami powodem głupich pytań pod tytułem: ej, a ty w związku jesteś kobietą czy mężczyzną? Bądź jak to robią lesbijki, skoro nie masz penisa? Nie są. Też mnie o to pytam. Jak patrzę po swoim coming outie, po coming outach różnych moich znajomych, to uwalnia człowieka. To jest coś chyba, czego się nie da wytłumaczyć komuś, kto tego nie doświadczył. Ten dzień, ten 11 października, który jest obchodzony wszędzie na świecie, jest właśnie takim manifestem. A chodzi o to, żebyśmy pokazywali siebie w przestrzeni publicznej, więc będziemy się starać to jakoś tak, jak najwięcej osób, żeby o tym wiedziało. Mamy ulotki, gdyby ktoś był zainteresowany dokładnym opisem Coming Out Day albo ulotkami kampanii przeciw homofobii. Chcemy o tym mówić szczególnie dzisiaj, 11 października, Międzynarodowy Dzień Wychodzenia z Szafy, czyli Międzynarodowy Dzień Coming Outu. Ale Nie. co ci tak bardzo przeszkadza to? Nie, bo denerwuje mnie to, na przykład nie podoba mi się Parada Równości, wkurwia mnie to, rozumiesz? Strasznie. To jest dla mnie po prostu wulgarne. A inne To, co parady się robicie. nie wkurzają? Parady nazistów? Na przykład nie bardzo. Też mnie wkurwia, ale wkurwia mnie Ale to czemu nie gloryfikacja wynaturzeń, rozumiesz? Bo jeżeli ktoś jest okej, ale dlaczego nie gloryfikować? I co z tego? Z twoim przesiadem? Co cię tam chodzi, tak? To nie starajcie mi się wmówić i ludziom, że to jest normalne. Bo takie coś istnieje, ale naturalnie to nie jest normalne, rozumiesz? Nie wmawia mi, że to jest normalne, okej, wtedy się odczepią. To jest akcja
Komisja za czy przeciw? To znaczy przeciw homofobii, fobia za otwartością, czy odwrotnie? Akcja za otwartością to Czyli- jest akcja mówienia o tym, że są w społeczeństwie osoby nieheteroseksualne, jak i dnia prywatnych coming outów. Czyli no mówienia tak, w tak. rodzinie, No, na przykład osobom, rodzicom, tak, znajomym, przyjaciołom o tym, To że akurat, poznajem albo lesbijką. popieram. Bardzo się cieszę. Upłynęło kilka lat i w kwestii prawnej nic się nie poruszyło do przodu. Więc wydaje mi się w ogóle, że jest taka sytuacja, że społeczeństwo jest nam bardziej dużo sprzyjające. Jest bardziej dojrzałe od naszych niż polityków. politycy. Super się dużo zmieniło, bo coraz więcej lesbijek i gejów się pokazuje przed kamerami, coraz więcej jest parad, coraz więcej jest festiwali filmowych, telewizyjnych i tak dalej. Ale pytanie, czy za kilka lat znowu usiądziesz i powiesz, że no tak, mamy nadzieję, że w perspektywie naszych najbliższych nastu lat partie polityczne wpiszą do programu wyborczego prawo dla lesbijek i gejów do tego, żeby zawierać związki partnerskie. Pamiętasz, jak szykowałyśmy się do naszej sesji zdjęciowej w sukniach ślubnych, to ja założyłam, przymierzyłam suknię ślubną i zapukałam do sąsiadów tej sukni ślubnej. I sąsiadka powiedziała coś, co mnie wzruszyło osobiście i co oczywiście wielu osobom powtarzałam. Dziewczyny, bierzecie ślub. Takie to było naturalne. I takie Myślałam, radosne, że bo oni sami są po ślubie. I tak. A to był tylko nasz fikcyjny ślub, kiedy my żeśmy przebierały się w Łazienkach Królewskich, w krzakach. A to jest z tej naszej sesji właśnie w krzakach. I też tak sobie pomyślałam, że my, panny młode, musiałyśmy się w krzakach przebierać. Sukienki były pożyczone. Chociaż mam nadzieję, że wkrótce będą nasze własne wybrane i oficjalne. Ta sukienka to jest na razie pożyczona sukienka jako symbol. Na razie symbol, mam nadzieję, zmiany w Polsce, który za chwilę przymierzę. Bardzo dobrze się czuję w tej sukni ślubnej i z jeszcze większym entuzjazmem chciałabym w pełni praw założyć ją kiedyś i ślubować. To jest wystawa zdjęć par jednopłciowych. Są zrobione zdjęcia par jednopłciowych polskich czarno-białe, czyli te pary, które chciałyby zalegalizować związek w Polsce, ale nie mogą, bo nie ma takiego prawa w Polsce jeszcze póki co. A kolorowe zdjęcia to są zdjęcia par z Europy, z tych krajów, gdzie takie związki można legalizować bądź małżeństwa. I są to zdjęcia z ich ślubów. Niektóre pary musiały ponad 20 lat czekać na możliwość rejestracji, bo dopiero wtedy wprowadzono w tych różnych krajach możliwość właśnie rejestracji. No i jakby czarno-białe zdjęcia to są te oczekujące, tak? To był pomysł Anki, żeby wystąpić w sukniach ślubnych. Ja nie miałam przekonania do końca, bo to nie jest mój wymarzony strój na czas zawierania związku, tego formalnego. No ale Ania tak wymyśliła i się zgodziła. To jest taka uroczysta chwila i myślę, że każdemu ona powinna przysługiwać bez względu na płeć. Dzień dobry. Jak byłam w pierwszym roku studiów, wylądowałam na wykładzie u pani i usłyszałam słowo homoseksualizm, że pani w ogóle to powiedziała, a na studiach o tym się nie mówi. Ja sobie pomyślałam, o Boże, w końcu jakieś zajęcia, gdzie człowiek się nie boi tego słowa na H. Dla mnie było od samego początku jasne, że pani idzie w tym kierunku, tego wyjścia. Ale nawet się nie zastanawiałam, czy ma pani z tym problem, bo jest pani dla mnie bardzo otwartą osobą. Nigdy bym nie przypuszczała, że mogłaby pani mieć problemy z powiedzeniem ludziom, że jestem lesbijką.
Na początku oczywiście nie było to łatwe, bo ja pochodzę z miasta 100-tysięcznego, to nie jest duże miasto. Pamiętam taki moment, że poszłam do mojej siostry i jej męża do domu, weszłam sobie na internet i weszłam na stronę Kobiety kobietom. No i później był telefon i moja siostra się spytała, czy mnie pociągają kobiety. Ja byłam wtedy przerażona, nie wiedziałam, co w ogóle powiedzieć. Powiedziałam, że nie mogę teraz rozmawiać i skończyłam rozmowę. Więc jak ja przyjechałam na święta Bożego Narodzenia do domu... No tak, święta Bożego Narodzenia są strasznymi świętami. Tak, dokładnie. Tyle rzeczy. Właśnie, i robiąc śniadanie, właśnie moja mama mi zadała pytanie, jak to jest, czy ty jesteś lesbijką, czy tobie się podobają kobiety? I ja byłam zaskoczona własnym spokojem, bo powiedziałam, tak, mamo. Czasami jest tak, że jest blokada absolutna, dopiero po dłuższej rozmowie dochodzi rzeczywiście do jakichś takich wyznań, że to jest sfera, która była dość ostro zmarginalizowana przez rodziców najczęściej, ale też przez szkołę i tak dalej. Ojciec podczas tych świąt przy śniadaniu stwierdził, że on na takie tematy nie będzie rozmawiał, że dla niego to nienormalne i wyszedł z pomieszczenia. Wiem, że dla mamy to jest dość dużym problemem. Ostatnio z nią rozmawiałam i mówiłam, że kogoś tam poznałam, jakąś kobietę. Ona mówi, no ale jednak ja bym wolała, żeby to był jakiś kolega. Freud pisał w niejednym tekście, że jesteśmy biseksualnymi osobnikami, tylko potem zaczyna to być porządkowane w taki lub inny sposób. W sumie każdy zawsze powtarza, no skąd wiesz, czy jesteś lesbijką, skoro nie spróbowałeś z mężczyznami? No to spróbowałam z mężczyznami, ale to ja nie czuję tego. Moje odczucie jest takie, że większość ludzi, którzy tak reagują na homoseksualizm negatywnie, to są ludzie, którzy mają bardzo duży problem z akceptacją seksualności. Jak najbardziej. A że wszystko, co dotyczy intymności człowieka, jest jego prawem funkcjonowania obywatelskiego. Zatem prawa nie powinny być podobne, tylko powinny być takie same. Ja się strasznie wreszcie cieszę, że się dowiedziałam tylu fajnych rzeczy. No i mam nadzieję, że będę miała informacje na temat pani działalności. Oczywiście, zawsze będę Panią informować. Dziękuję bardzo. Bierze burmistrz Sochaczewa, który udzielał nam ślubu, gazetę, ogląda sobie i co ma? No ładne zdjęcie, okej. Kontrowersyjny tytuł, no dobra, mógł się tego spodziewać, no ale udało mi się zagrać na nosie polskiej tradycji i praw. Tak, no, to jest nadzieja. No, to jest tutaj takie wyłuszczone, a nam nie chodziło o to, żeby akurat to wyłuszczyć. Mnie jako takiej osoby, której bardzo zależy na tych queerowych jakby sytuacjach w przestrzeni, bardzo zależy na naświetlaniu właśnie takich sytuacji, które nie są jasne i oczywiste. Nawet jeżeli jeszcze nie są rozumiane. Ja myślę, że je trzeba pokazywać, żeby ci ludzie wiedzieli, że to nie jest wcale tak, tylko że kobieta i mężczyzna, a co tam sobie robicie, czy ty się przebierasz, czy tam Greta sobie mówi, jestem lesbijką, to że to nieważne, bo to jest ważne, jakby, że to nie jest między wami heteroseksualna relacja. Znaczy, to jest relacja queerowa, tak? To jest coś innego. I może to przyspieszy trochę też jakąś walkę o związki partnerskie. Właśnie, te związki partnerskie są przewidziane nie tylko dla osób homoseksualnych, ale też dla heteroseksualnych w takim układzie, w jakim one są planowane. Nam zależało raczej na pokazaniu jakiejś tam odmienności, nie wiem, tej naszej inności i w jaki sposób to zostało tam na ślubie zaakcentowane. Greta społecznie, tak, lesbijka, nie może zawrzeć związku z kobietą, tak? Jakby akurat może, bo zakochała się w tobie i tutaj właśnie jest ta luka prawna. Dlatego nie jestem dobrym przykładem, że jestem biologicznie mężczyzną, ty kobietą, więc w świetle prawa nie ma żadnego kłopotu, żeby taki związek zawrzeć. Ale jeżeli ja ciebie opiszę jako kobietę, to zwracam uwagę na pewną niejednoznaczność tego wszystkiego. I mnie jakby chodziło tutaj o to. Że wciąż jest to walka prawie o to samo. Są jakieś niuansowe różnice, ale jest to walka prawie o to samo. Możliwość życia i kochania kogoś, z kim się chce być, a nie narzuconym przez prawo osobnikiem płci przeciwnej. No i o to mnie też chodziło, żeby pokazywać, że pewne rzeczy, pewni ludzie, pewne zjawiska po prostu istnieją i będą istnieć bez względu na to, czy ci ludzie to zaakceptują, czy się nad tym pochylą, czy do tego uśmiechną. Mamy tutaj wystawę poświęconą Stanisławowi Szymańskiemu, legendarnemu tancerzowi Teatru Wielkiego. Był wielkim tancerzem, a jednocześnie też był jakby królem queeru okresu perelowskiego. Na tej wystawie po raz pierwszy mówimy
o Szymańskim również w takim kontekście, już nie tylko jako wielki tancerz, tylko również chłopak w różach, w różowych kolorach, w kwiatach. I są dziesiątki legend o tym, jak on chodził po Warszawie w butach na obcasach, co wtedy w ogóle w latach 70. było jakimś szokiem i w ogóle ludzie nie umieli tego właściwie nazwać. Zainscenizowaliśmy salę baletową z drążkiem, z lustrami, na których pozostały cienie tylko. Ani mężczyzna, ani kobieta, takie coś pięknego, dziwnego, jakiś egzotyczny ptak. I to był właśnie Stasio Szymański. Cześć, Jasiu. Cześć. Boże, jaką mam koszulkę, skąd to? Maca kupiec jest koszerna? Jest koszerna. Nie wiedziałem nawet. Co w sumie cię najbardziej, jak to się mówi, uderzyło, jeżeli chodzi o kwestię mojej tożsamości gejowskiej, czy jakąś tam drogę moją do tożsamości gejowskiej? Ja w sumie nawet nie pamiętam. Powiedziałeś mi, chyba byliśmy po podstawówce. Tak, miałem 13 lat, coś takiego? Na wakacjach po podstawówce miałem 13 lat. W sumie wiesz co, pamiętam? Nad morzem pamiętam. Mewy, plaża, Bałtyk i dramatyczne wyznania. Powiem ci szczerze, później mi przestało... znaczy, nigdy mi to nie przeszkadzało. W zasadzie bardziej mi było szkoda, bo wiedziałem, że będzie ci trudniej w życiu. Bo większość ludzi, Maciej, jak ciebie widzi, to absolutnie nie wzbudzasz żadnych skojarzeń. No chyba, że masz różową koszulkę. Ale to z czaszką. Ale to z czaszką, więc wiesz, to jest takie kinky but with a twist. I nie jara mnie Kylie, prawda, i nie jara mnie Madonna, bo kiedyś mi się wydawało, że w ogóle Madonna jest elementem, wiesz, nie wiadomo czego, popkultury gejowskiej. Jak Tora dla Żydów. Jak nie ma... jak Tora dla Żydów chociażby. A teraz ja mogę żyć sobie normalnie i mieć gdzieś oczekiwania ludzi wobec mnie. Ale czy ty masz coś takiego, że chciałbyś, żeby mój partner był Żydem? Tak. Ale dlaczego? Bo po pierwsze, bo tak. Bo tak. Po drugie, bo to jest dla ciebie ważne. A po trzecie będzie łatwiej w dyskusji. A po czwarte, ja mam nawet konkretnego faceta, którego bym chciał, żebyś ty był. Janek, zacznijmy. Co ty jesteś, gejowska pedowska swatka? Ja Rafała poznałem przez internet. To była taka miłość właściwie od pierwszego wejrzenia. Ja go zobaczyłem i wiedziałem, że to jest on. Pamiętam taką sytuację, że właśnie siedzieliśmy, ja, Rafał i jego ojciec, oglądaliśmy Fakty i tam właśnie była relacja z jakiegoś Marszu Równości, tam Biedroń się wypowiadał, a jego ojciec zaczął rzucać jakimiś tekstami w stylu pedały, geje do gazu i tak dalej. I mówi do Rafała, ty wiesz, że jakby się okazało, że jesteś gejem, to bym cię wydziedziczył i wyrzucił z domu. I z takim w ogóle uśmiechem na twarzy, w ogóle bez problemu. To dla nas to był szok. My tak spojrzeliśmy na siebie i wystraszyłem się bardzo, ale Rafał wystraszył się jeszcze bardziej. Właśnie na tej polanie, na której my się zawsze spotykaliśmy, gdzie był ten słup. Rafał się powiesił. Znaleźli go martwego. Kiedy pojechałem na grób Rafała, spotkałem jego ojca. Prawdopodobnie jego żona mu opowiedziała o tym, że Rafał był gejem, że ja byłem jego chłopakiem. Jego ojciec do mnie podbiegł, zamachnął się na mnie i uderzył mnie pięścią w twarz. Paradoksalnie dzięki tej całej historii nauczyłem się tego, że ja o tym mówię, to jest właśnie po to, żeby już więcej nie dochodziło do takich sytuacji i jeśli miałbym szukać w tym jakiegoś sensu, to właśnie taki. Mam realny wpływ na to, co ludzie myślą o osobach LGBT i myślę, że głównie dlatego zostałem działaczem, że organizuję marsze, warsztaty itd., bo to jest potrzebne i też jakby myślę, że Rafał w sumie by tego chciał. On był moją pierwszą prawdziwą miłością i jedyną do tej pory, nie? Więc brakuje mi go bardzo. Cholernie mi go brakuje.
Pierwsza osoba, przed którą tak otwarcie się gwałtowałam z rodziny, to jest moja siostra. W pewnym momencie zadzwoniła do mnie dziewczyna. Moja siostra zapytała, kto dzwonił. No i już nie chciała mi tłumaczyć tego wszystkiego, więc jej powiedziałam, że moja dziewczyna. Nie? A ona wtedy powiedziała, o, wolisz dziewczyny? A ja, no tak, ona, a super. A przed moimi rodzicami gwałtowałam się w święta, żeby było właśnie najśmieszniej. W pewnym momencie padło pytanie, dlaczego wolę spędzać czas w Warszawie z koleżanką, zamiast przyjeżdżać do nich do domu i z rodziną spędzać ten czas. No to ja wtedy powiedziałam, że Karolina nie jest moją koleżanką, tylko moją dziewczyną. No i nastąpiła taka cisza, nawet to nie była niezręczna cisza, tylko po prostu takie jakby, taka po prostu, no cisza, totalna cisza, bez żadnych emocji. I po paru sekundach, ale to oczywiście była wieczność dla mnie, mój tato wstał, przytulił mnie, powiedział, że wszystko okej, wszyscy się popłakali i w ogóle było takie wszystko szczęśliwe i happy. Obecnie jesteśmy razem 19 miesięcy chyba. No, długo już. Stałam się dużo szczęśliwszą osobą, kiedy uświadomiłam sobie, kim naprawdę jestem. I taki najciekawszy mój coming out to był oczywiście przed matką. Matka była strasznie zdziwiona i powiedziała, że w życiu nie przypuszczała, że ja mogę być lesbijką. Nie wiem dlaczego. Potem powiedziałam też od razu ojczymowi i on też zareagował bardzo w porządku i pamiętam, że ich reakcja, to znaczy oni bardzo dużo mnie pytali o to, dlaczego im nie mówiłam wcześniej. Tak jakby po prostu nie docierało do nich, że ja sama nie wiedziałam. No ale musiałam się wtedy otworzyć i musiałam wtedy opowiedzieć o wszystkim, przez co przechodziłam wcześniej i jestem bardzo zadowolona z tego, że tak wyszło. A co do jeszcze na przykład coming outów na uczelni, to nadal mam z tym czasami problem, bo jednak jest dużo homofobów i jest dużo osób, które uważają, że to jest zaburzenie, że to jest choroba, że z tego trzeba się leczyć. No więc wiadomo, nie chodzę po korytarzach, nie trąbię o tym. Jednak jak ludzie z góry zakładają, że jestem hetero, to nie czuję się wtedy z tym do końca dobrze. Nie czuję się wtedy tak, jakbym była sobą, tylko więc nie jest do końca przyjemne. Mam ochotę tak jakby być z nimi szczera i powiedzieć im, kim jestem. Chcę móc pocałować swoją dziewczynę tam, gdzie chcę i w jakim miejscu chcę, w sensie chodzi mi...